Cześć, witam Was ponownie w kolejnym poradniku z serii SFML. Teraz będziemy zajmować się w tej bibliotece Texture Rect, to znaczy animacjami. Pokrótce opiszę to, jak to wygląda. Stworzymy sobie gracza, sprite'a, którego będziemy animować. Także zapraszam do oglądania. Może na wstępie przejdziemy sobie do Paint'a z naszym graczem, obrazem. Teraz tak, jeżeli tworzymy sobie na nowo, możemy utworzyć w jednym obrazie 3 postacie w różnych fazach chodu. Teraz za pomocą właśnie Texture Rect możemy wycinać sobie po kolei z całego obrazu poszczególne elementy, które chcemy pokazać w konkretnych klatkach naszego okna w SFML. I to znaczy, że ustawiamy sobie punkt na obrazie, z którego później wycinamy sobie określoną część naszej tekstury, a reszta jest niewidoczna. I później przy tworzeniu na przykład schematu poruszania się naszej postaci możemy na przykład przesunąć Texture Rect do następnej klatki i ukazać inną część naszego obrazu. Później zrobić to jeszcze kolejny raz. Tutaj mamy akurat 3 fazy, także 3 razy musielibyśmy zanimować naszą postać. I później zapętlić całość tak, aby zaczęła się od początku. I w ten sposób możemy utworzyć krótką animację. Przejdźmy może teraz do Visual Studio. Teraz od czego zaczynamy? Wczytajmy sobie może teraz nasze zdjęcie, nasz obraz. Czyli stwórzmy sobie tutaj zmienną texture. Teraz w menu wczytajmy sobie ten obraz. I teraz możemy sobie stworzyć gracza, czyli sprite'a, którego będziemy animować. I nadajmy mu teksturę. Oraz jakąś pozycję. Dobrze, teraz możemy go narysować w oknie. I teraz co dalej? W tym momencie mamy utworzoną zmienną teksturę oraz gracza, naszego sprite'a. I przypisaliśmy mu teksturę. Natomiast w obecnej chwili mamy wszystkie 3 fazy ukazane w jednym zdjęciu. Na jedną klatkę. Aby to rozdzielić, musimy teraz użyć naszego Texture Rect. Czyli pod spodem w ustawieniu gracza piszemy sobie Player Set Texture Rect. W nawiasach int rect otwieramy nawiasy
Teraz tutaj musimy podać współrzędne naszej tekstury. To znaczy, mamy 4 miejsca, 4 zmienne, które musimy podać. Jest to x, y. Ustala on pozycję markera, od którego ma się zacząć wycinanie zdjęcia, obrazu. Oraz szerokość i wysokość, ustalająca na jaką wysokość i długość ma być obraz wycięty. Czyli od jakiego miejsca i jaka szerokość, jaka wielkość. I musimy teraz przejść do naszego zdjęcia. Będziemy zajmować się na początku pierwszym etapem, czyli tą częścią. XY to nic innego jak po prostu współrzędne od lewego górnego, od lewej górnej części obrazu, czyli tej części jest koordynat zerowy. Podając te współrzędne, wybieramy sobie miejsce, w którym ma wylądować nasz marker. Czyli w tym przypadku, tutaj u mnie, będzie to x50 na y10, czyli gdzieś mniej więcej w tym miejscu. I teraz od tego miejsca chciałbym wyciąć moje zdjęcie na gdzieś na 200 i gdzieś na tyle, czyli będzie to jakieś 380 w wysokości. Także przechodzę teraz do Visual Studio. Pierwsze parametry podaję nasze 50 oraz 10. Trzeci parametr jest to szerokość, czyli tu było 200 na 380. Teraz w tym momencie z całej naszej tekstury, czyli 3 etapów, mamy wycięty tylko ten jeden element. Możemy teraz uruchomić nasz program i zobaczyć, czy wszystko działa tak jak należy. Jak widzimy, mamy tylko i wyłącznie nasz wybrany element. Teraz możemy zamknąć nasze okno i możemy zająć się teraz tworzeniem funkcji, która będzie służyć do poruszania naszą postacią. Czyli tworzymy sobie nowego voida. I teraz w środku pobierzemy sobie nasze klawisze. Możemy zrobić to w switchu. Teraz podajemy sobie nasz event. I teraz możemy podać sobie key oraz kod. Czyli kod naszego klawisza z klawiatury. Otwieramy klamerki i tworzymy sobie pierwszą szufladkę. Teraz sobie stworzymy jeszcze przycisk D. Teraz możemy sobie utworzyć prędkość poruszania się naszej postaci, czyli ustalić, z jaką prędkością może się ona poruszać po ekranie. Tworzymy sobie zmienną float. Możemy nazwać ją player speed.
Jeśli to będzie wartość 0,5. I teraz za pomocą Sprite Move możemy poruszać naszym graczem. Tutaj wałek mamy w lewo, możemy podać naszą prędkość, tylko z negatywnym zwrotem. Kopiujemy sobie tą linijkę i wklejamy do D. Tym razem usuwamy sobie minusa. Dobrze, teraz możemy naszą postacią poruszać, natomiast nie ma ona jeszcze naszej animacji chodu. Musielibyśmy teraz utworzyć zegar, który odmierzałby sekundy pomiędzy klatkami, aby utworzyć animację. Możemy to zrobić za pomocą kolejnej funkcji void. Do float dopisujemy sobie jeszcze zegar. I teraz w naszej funkcji dodajemy sobie do naszego zegaru prędkość naszego gracza. I musimy teraz stworzyć bramkę logiczną if. I najpierw będzie to CLK mniejsze od 5. Teraz przejdziemy sobie do naszego sprite'a, do maina i kopiujemy sobie tą linijkę z Texture Direct. I teraz nie zmieniając nic, wklejamy ją sobie tutaj w to miejsce. Tworzymy jeszcze else if. Tym razem dwa nawiasy. CLK jest większe niż 5. Jeszcze jeden nawias. CLK jest mniejsze, a to jest błąd, ma być w przeciwnym zwrocie T, znak. Czyli tak, CLK jest większe od 5 i CLK jest mniejsze od 10. Jeszcze raz sobie wklejamy to samo. I teraz musimy przejść do naszego painta, ponieważ to jest nasza pierwsza klatka, a to już jest środkowa, nasza druga. Teraz musimy przejść do naszego painta, aby podać nowe wartości, żeby to wpisać w nasz Texture Direct. Czyli teraz będziemy zajmować się tą częścią. Tym razem będzie to gdzieś 350 na 10. Piszę sobie to od razu. Czyli 350 na 10. Szerokość będzie taka sama, czyli 50, 100, 150. Czyli tu będzie 150 na 380.
Teraz sobie tworzymy jeszcze raz else'if'a do naszej ostatniej, trzeciej klatki. Tak samo dwa nawiasy. Tym razem będzie CLK i większe od 10. Jeszcze jeden nawias. I CLK mniejsze od 20. Klejemy sobie to samo. Teraz przechodzimy jeszcze raz do naszego Paint'a. I zajmujemy się tym obszarem. Tym razem będzie to 550 na 20. I szerokość będzie to gdzieś 250 na 380. Sprawdzamy sobie jeszcze raz wartości. Teraz jeszcze tworzymy reset naszego zegara, tak aby zapętlić całą akcję od samego początku. Czyli jeszcze raz else'if. Tym razem CLK jest większe od 20. I w tym przypadku ustawiamy sobie nasz zegar na 0. Tak aby cała czynność zapętliła się i wykonała ponownie. Teraz możemy przekazać naszą funkcję cloak do player movement, czyli gdzieś pod player move możemy dopisać sobie naszą funkcję void. A następnie player movement do naszego maina. Tym razem robimy w ten sposób, że tworzymy sobie kolejną szufladkę z eventem. Tym razem będzie to event wciśnięcie klawisza. I w tej szufladzie wpisujemy sobie player movement. Teraz możemy zobaczyć, czy nasza postać się porusza i animuje. Klikamy sobie na nasze klawisz D. I jak widać, wszystkie nasze trzy elementy się odtwarzają w naszym oknie, a więc animacja się udaje. Klikamy sobie teraz jeszcze A w drugim kierunku. I tu jedyne czego nam brakuje, to jeszcze to, aby nasza postać obracała się w kierunku, w którym idzie. Także kiedy klikam na A, żeby się odwróciła i poruszała właśnie w tym kierunku. Także zamykam nasze okno. I aby to naprawić, przechodzimy sobie do góry i tworzymy sobie jednego bula. Będzie on przyjmował wartość w zależności od kierunku, w jakim będzie odwrócona nasza postać. To znaczy, kiedy będziemy klikać D, wartość naszego bula będzie true, natomiast kiedy będziemy klikać A,
nasza wartość się zmieni na false. Teraz robimy bramkę logiczną w naszym zegarze. Także wszystko możemy wyciąć. I poza tylko tą częścią. Wszystko możemy sobie tutaj wyciąć. I tworzymy bramkę logiczną. I tu wklejamy bez zmian. Tworzymy sobie jeszcze else'a. Wklejamy to samo. Tylko tym razem musimy się zająć naszymi koordynatami. To znaczy, kiedy będziemy klikać klawisz A, nasza tekstura musi się wczytywać od prawej strony, znaczy w przeciwnym kierunku, aby nasza postać mogła się obrócić w lewo. Najpierw musimy przenieść nasz marker trochę bardziej w prawo, czyli bierzemy sobie naszą pierwszą część i przechodzimy do Painta. Zajmuję się teraz z powrotem tą częścią. Tym razem musimy ten marker ustawić z strony lewej na właśnie prawą, gdzieś w okolicach 250 i 10 w Y. Czyli przechodzimy do Visual Studio i zmieniamy sobie te wartości na właśnie 250 na 10. I teraz, aby nasza tekstura się wczytywała jakby od drugiej strony, przed szerokością, ustawiamy sobie po prostu minus, wartość negatywną. Jeżeli chodzi o wysokość, zostawimy to jak jest, bez żadnych zmian. I tak samo robimy z dwoma pozostałymi. Czyli przechodzimy do Painta. Tutaj będzie to gdzieś w okolicach 500 na 10. I tutaj tak samo ustawimy sobie wartość negatywną. Teraz przejdziemy do jeszcze jednego ostatniego. Będzie to 800 na 20. I tak samo ustawimy wartość negatywną w szerokości. Teraz musimy jeszcze ustawić naszego pula w switchu w poruszaniu się. Tak aby zmieniał on swoją wartość przy wciśnięciu klawisza. No i dobrze, teraz możemy zobaczyć, czy wszystko działa poprawnie. Teraz klikam sobie poruszanie się w prawo. Nasza postać idzie w danym kierunku. Zmieniamy teraz w lewo. Jak widać, nasza postać obróciła się właśnie w lewo, w kierunku, w którym się będzie poruszała. Także to byłoby chyba wszystko w tym filmiku. Oczywiście zachęcam do komentowania oraz lajkowania. I dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.